Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i chciałam Was dzisiaj zaprosić na kolejny odcinek, 20 z tego co kojarzę, nowości perfumowych. Zapraszam. Zaczniemy te nowości perfumowe od zapachu marki Caron Oud Excelsa i ma to być zapach udowo-kawowy. Ma to być idealne połączenie takiego udu w postaci drzewa palącego się, czyli mamy czuć ten dym taki palonego drzewa połączony z wyraźnymi nutami kawy, które mamy bardzo mocno wyczuwać. Generalnie zapach ma nam się kojarzyć z przyrodą, otoczeniem, jakimś lasem. Jest dosyć bogaty w takie ciekawe nuty, tak mi się wydaje. I z tego, co wyczytałam, jest on budowany liniowo. Jeżeli chodzi o nuty, które tu się znajdują, to jest to esencja wietnamskiego drewna oud, esencja hiszpańskiego czystka LMR, esencja z fińskiej brzozy pirogenicznej, esencja z cedru atlaskiego, esencja papirusu z Indii, ekstrakt kawy CO2 z Etiopii i Kolumbii, esencja kardamonu z Gwatemali, natrotar, smoła sosnowa i esencja róży bułgarskiej. Ten zapach jest już dostępny, jest w pojemności 30, 50 i 100 ml. Nie wiem, czy jestem nim zainteresowana, bo z jednej strony nie znam marki, więc nie wiem, jakie to są zapachy trwałościowo. Ale znalazłam kilka informacji, że zdecydowanie są to zapachy projektujące, a ta nowość już w szczególności. Ja lubię zapachy projektujące, też nie mam ich zbyt wiele, bo lubię i takie. Tak naprawdę też lubię przyskórne, które wyczuwam tylko ja i wcale nie niosą za mną ogona. Ale czasami chciałoby się czymś popsikać i żeby cały korytarz tym pachnął jeszcze długo, długo po mnie. Więc jest to jak najbardziej zachęcające. Na pewno jest dla mnie mega ciekawe, jak musi pachnieć palące drewno, czyli ten dym ulatniający się z kawą. Ja zapach kawy bardzo lubię, więc jeżeli on jest tak esencjonalnie i fajnie podany w zapachu, to na pewno jest to coś, co przykuwa moją uwagę. Ja lubię zapach kawy, ale nie mam takiego tak naprawdę w swojej kolekcji. Byłoby to coś pierwsze, ale boję się ryzykować. Moja lista jest już tak obszerna i to, co ostatnio testuję, więc ciężko jest mi sięgać po coś, czego nie znam. Natomiast jeżeli jakaś próbka gdzieś byłaby dostępna tego zapachu, to jestem zainteresowana. Bulgari wystawił nie wiem jak to nazwać, zreaktywował, udoskonalił zapach, który już mają. Chodzi o Omnię Crystalline. Faktycznie jest to jeden z bardziej znanych zapachów tej marki i to jest zapach, który ja też kiedyś miałam w swojej kolekcji, miałam go z polecenia, nie pamiętam, ale od kogoś, nie z YouTube'a absolutnie, tylko od kogoś z mojego otoczenia i to jest bardzo świeży, taki owocowy dosyć zapach, ale też nie do końca, bo on nie jest słodki. Moim zdaniem jest bardzo, bardzo mocno świeży. No i teraz w wersji Eau de Parfum. Eau de Parfum już wyszła wersja w 2015 roku. Ogólnie ten zapach ma już sporo lat. Jest z 2005 roku, więc w przyszłym roku będzie 20 lat, jak ten zapach jest na rynku. W 2015 zrobiono go w takiej intensywniejszej wersji Eau de Parfum, a teraz tak naprawdę nadal walczą z tym zapachem. Co to znaczy? Zmieniają oczywiście szatę graficzną buteleczki, bo to widzicie, że tamta była taka srebrna i z takimi ala ćwieczkami dookoła.
Kształt generalnie też, zamykanie, wszystko było takie same, ale jednak sama buteleczka jako buteleczka była srebrna, przezroczysta, po bokach. Także no coś zupełnie innego. Teraz to jest takie, ma się mienić na różowe złoto. Bardzo ładne, przyznam, bardzo fajny pomysł. No i oprócz tego dodano jeszcze nuty jaśminu, drzewa sandałowego, mandarynki, ale nadal ta podstawa i ten wydźwięk tego zapachu ma być taki jak tamte z tamtych lat, więc ja nie widzę sensu, bo ja już do Omni nie wrócę. Omnia już to nie jest, this is not my thing. Ja oczywiście mogę Wam przeczytać nuty, bo może ktoś nie zna też tych nut zapachu podstawowego, pierwszej wersji, drugiej wersji. Gruszka nashi, organiczna esencja zielonej mandarynki, zielona herbata lotos, absolut jaśminu, krystaliczne piżmo, esencja drzewa sandałowego, drewno balsa. No i oczywiście te 3 nuty, które Wam powiedziałam, dochodzą, reszta to jest tamta wersja. I ten zapach jest już chyba dostępny. Nie jest jeszcze dostępny i nie mam podanej daty, kiedy ten zapach będzie do zakupu. Czasami są takie pytania na grupach perfumowych, na których jestem właśnie, o takie zapachy dla młodych dziewczyn. I dla mnie ten zapach taki jest. To jest dla mnie zapach dla młodych dziewczyn. Myślę, że dla młodych dziewczyn się spodoba, bo jest bardzo taki lekki, świeży, luźny, ale już ja jednak oczekuję trochę czegoś innego, więc no ja odpadam. To jest bardziej informacja dla fanów zapachu Gucci. Chodzi o zapach męski Gucci Guilty i chodzi konkretnie o Gucci Guilty Black Pour Homme. Słuchajcie, tak naprawdę ja Wam nic nie będę opowiadała nawet o nutach, bo jedyne co się zmieniło, to nie wiem dlaczego, jaki jest powód tego, ale zmieniono nazwę na Gucci Guilty Essence Pour Homme zamiast Black. Także nie wiem dlaczego, ale to będzie ten sam zapach. To może być ważna informacja, bo ktoś może szukać tego Gucci Guilty Black i może zobaczyć, że już nie produkowane pod inną nazwą, dokładnie ten sam zapach, bez zmiany nut, bez zmiany kompozycji, wszystko ma być te same, jedyne co jest zmiana po prostu, jest zmiana nazwy. I tak naprawdę dlaczego? No nie wiem, nie znalazłam jakoś tak specjalnie jakichś informacji, natomiast one są już dostępne, więc panowie, jeżeli uwielbiacie ten zapach, będziecie go szukać, to pamiętajcie, że jego nazwa po prostu się już zmieniła. No i może Wam się nie wyświetlać, jak w Google'ach wpiszecie te stare. Nowość wypuszcza marka Ralpha Laurena, męski zapach. On ma jakąś taką niedużą tę kolekcję perfum, nie jakoś mocno w to idzie. Ja swego czasu, nie wiem, powiedziałabym, że z 2 miesiące temu na Zalando natknęłam się, tam przeszukując sobie stronę, natknęłam się na zapachy Ralpha Laurena. No i jakoś nigdy tego ani nie sprawdzałam, ani o tym nie myślałam. Wiecie, też jak się wchodzi do Sephory, to nie wiem, czy tam w ogóle są w tych perfumeriach typu właśnie Sephora, Douglas, marka Ralpha Laurena. Nigdy nie zwróciłam na to uwagi. Nie wiem, po prostu pewne marki wiemy, że produkują perfumy, pewne nie do końca. No i na tym Zalando przejrzałam i tak sobie nawet pomyślałam, a kurczę, może kupię jakiś zapach w ciemno i po prostu tylko po to, żeby zobaczyć, co ta marka umie, co ta marka robi, a może właśnie coś ciekawego i coś, czym nie będzie pachniała, nie będą pachniały ulice. No i wycofałam się z tego pomysłu. Dlaczego? No to było kilka kwestii. Zapragnęłam po prostu czegoś innego i w to włożyłam pieniądze. Ale teraz w nowościach mamy właśnie zapach i to jest Ralph's Club Eau de Toilette. To jest chyba 5. zapach Ralpha Laurena z tej serii Club.
właśnie, bo mamy już Club Eau de Parfum, Club Elixir i właśnie Club Eau de Toilette. I ta woda toaletowa, słuchajcie, no nie wiem, to ma być wieczór nowojorski, zapach wieczoru w Nowym Jorku. Ale wiecie co? Jak tak się wczytuję już w te nuty i to, jak to ma pachnieć, to tak sobie myślę, że ja nie wiem, czy ja bym tak powiedziała o Nowym Jorku, że tak pachnie. Ja tam nigdy nie byłam, wszystko jeszcze przede mną, ale nigdy też nie słyszałam, żeby Nowy Jork pachniał owocowo i tak świeżo. Trochę słabo to widzę. A ten zapach właśnie taki ma być. Ma być strasznie mocno świeży i owocowy. I taki nawet wręcz kwiatowy. I słuchajcie, nuty. Mandarynka, grejpfrut, jabłko, szałwia, lawenda, geranium, konwalia. No geranium w męskich, grubo. Konwalia też jest taka, ale konwalia pasuje. Konwalia jest męsko-damska. Konwalia potrafi bardzo męsko wybrzmiewać. Oczywiście wetyweria, no bo to... wetyweria jest dodawana zawsze, jak trzeba coś zmęszczyć. Zmęszczyć. Wiecie, o co chodzi? Chciałam nowe słowo wymyślić, się nie udało. Jeżeli chcemy dodać męskości zapachowi, to wetyweria prawie zawsze jest dodawana, właśnie szczególnie przy jakichś takich owocowo-kwiatowych kompozycjach, bo no wiadomo, jak kwiatowo-owocowe kompozycje są takie raczej kobiece, no nie oszukujmy się, a wetyweria robi tak, że to od razu zmienia charakter. Jest paczula, kaszmeran i piżmo. I też moim zdaniem piżmo może tutaj mieć bardzo dużo do powiedzenia. Także one są już dostępne, są dostępne tylko w 100 ml. Jeżeli ktokolwiek z Was ma jakikolwiek zapach Ralpha Laurena, dajcie mi znać, bo ja jestem bardzo ciekawa, co on tworzy, czy to są jakieś trochę inne zapachy, czy jest to taki typowy mainstream, wiecie, typowy, no i jak z trwałością, projekcją i tak dalej. Bardzo chętnie się dowiem. Guerlain w swojej kolekcji Le Légendaire wypuszcza nowy zapach Terracotta Eau de Toilette. Słuchajcie, oni mają taką linię też makijażową terracotta. Mają tam puder, bronzer, nie wiem czy róż mają, ale puder, bronzer na pewno. A, mają też podkład z tej serii i nie wiem czy korektor. I te produkty mają swój taki specyficzny zapach. I ten zapach miał być odzwierciedlony w tym zapachu. Ten zapach miał być odzwierciedlony w tych perfumach. Tak będzie bardziej poprawnie językowo. I powiem Wam, że jak czytam ten opis, to ja jestem na tak, dlatego że ma to być coś bardzo słonecznego. Ma to być takie rześkie na samym początku. Po pierwszym psiknięciu ma to być coś takiego cytrusowego, bo jest tam bergamotka, ale następnie ma być orientalne, a mało tego, ma ten zapach siedzieć na wanilii, co jak ja już słyszę, że siedzi na wanilii, to już jestem zachwycona. Więc mogą to być moje klimaty. Jest tam jaśmin, ylang-ylang, gardenia, kwiat pomarańczy, wszystko, co mi się po prostu podoba. Co lubię, co mnie nie odstrasza. Wydaje mi się, że może to być zapach właśnie dla mnie i jestem nim zainteresowana na tyle, na ile mogę być zainteresowana poszukując nowych zapachów, nowych odkryć niszowych, ale to nie znaczy, że ja właśnie przestaję już totalnie mainstream, odstawiam na dalszy plan, bo nie i ten zapach naprawdę mi się podoba. Podejrzewam, że jego cena może mnie zabić, ale jest już dostępne, 75 ml zostanie to wydane. Chyba w ogóle ta seria Le Légendaire to jest chyba tylko i wyłącznie w tych 75 ml. Tam nie ma innych pojemności. Jeżeli macie cokolwiek z tej serii, z tej linii w ogóle Guerlain, to dajcie mi koniecznie znać, czy lubicie się w tych zapachach i czy macie wodę toaletową, czy wodę perfumowaną.
Ja z wodami toaletowymi to mam tak, że na mnie szybko znika zapach, ale ponieważ jest to na wanilii i piżmie, bardzo takim mocnym, stabilnym, że tak powiem, bazie, na takiej stabilnej bazie, to wydaje mi się, że mimo, że jest to woda toaletowa, wcale nie oznacza, że będzie to jakieś słabsze. No ale potrzebuję jakiejś Waszej tutaj może informacji i podzielenia się kwestią projekcji i trwałości tych zapachów z tej linii. I teraz przyszedł czas na 3 ostatnie zapachy, o których powiem. Powiem im o nich praktycznie naraz, dlatego że chodzi o jedną markę. Marka to jest Cult Gaia. Oni mają markę odzieżową. No i wyszły 3 nowe zapachy. Jest to Must, Nur i Zan. I są to zapachy uniseksowe. I co ciekawego o nich możemy się dowiedzieć. Zapach Must jest, słuchajcie, opisywany jako taki zapach zwierzęcy. Jest to naprawdę unisex, bo występuje tam wetyweria, ale jest też kwiat pomarańczy, kokos, norlimbanol, fasola tonka i bursztyn. Wydaje mi się, że akurat bergamotka i kwiat pomarańczy, które są w nutach głowy, nie za mocno dojdą do głosu. W związku z tym bardziej widzę ten zapach w stronę męską, ale nie zmienia to faktu, że kokos może go zrobić bardzo intrygującym. Poza tym wetyweria jest w głowie, a nie w bazie, jak to bardzo często bywa, więc to troszeczkę może powodować, że zapach będzie taki orientalny, będzie orientalno-kwiatowy. Taki może być odbiór tego zapachu, więc nie do końca też będzie on określony jako 100% dla faceta. No jest uniseksem, ale wiemy, jak jest z uniseksami. Niektóre idą bardziej w męską stronę, niektóre bardziej w damską. Ten mam wrażenie, że jest zbalansowany, że może być bardzo dobrze zbalansowany. Czy my mamy dostęp do tego zapachu? Mamy, słuchajcie, na różnych stronach widziałam, że ten zapach jak najbardziej jest dostępny. Następny zapach Cult Gai to jest Nor, czyli pewnie Nur. Słuchajcie, no ten zapach dla mnie z opisu zdecydowanie już skręca w męską stronę. Po pierwsze jest już wetyweria, ale w bazie, ta haitańska. Owszem, jest tutaj lawenda i jest tutaj róża w sercu akurat, ale w głowie jest czarny pieprz i geranium. Poza tym w bazie jest też kadzidło. Według mnie może skręcać bardzo mocno w męską stronę. Absolutnie nic dla mnie. Ogólnie Wam powiem, że te buteleczki bardzo mi się podobają. Są takie fajne, kosmiczne trochę, takie jak takie... kojarzy mi się to jak z łukiem triumfalnym. Takim mini łukiem triumfalnym, ale bardzo fajne. Natomiast ten zapach absolutnie już mnie nie przekonuje. Praktycznie żaden z nich mnie nie przekonuje. Nie mam potrzeby poznawania marki Cult Gaia, może tak to ujmę. Ostatni zapach to jest zapach Zan i ten zapach, słuchajcie, jest już orientalno-drzewnym zapachem. Tamten był bardziej drzewno-aromatycznym, ten pierwszy Must był takim orientalno-kwiatowym, a to jest orientalno-drzewny. I przez to, że jest orientalno-drzewny, wydaje mi się, że jest uniseksowy. Jeżeli chodzi o nuty, jest tu kadzidło i gwatemalski kardamon i to jest w nutach głowy, więc musi tak bardzo dymnie rzucić za pierwsze uderzenie jest takie dymne, podejrzewam. Później jest ambrette, ambrox, super i w bazie różowy pieprz, cedr i piżmo. Totalnie inna kompozycja niż pozostałe dwie. Mam wrażenie, że naprawdę idzie to trochę w inną jednak stronę. Nie do końca widzę przewagę tu jakichkolwiek nut orientalnych, ale te ambrette i ambrox może być tak poprowadzone, że faktycznie jakieś takie orientalno, te drzewo bardziej idzie w stronę orientalną niż w jakąkolwiek inną.
Nie ma tu żadnej skóry, nie ma tu nic, co dawałoby jakąś świeżość. Wydaje mi się, że to jest totalnie nieświeży zapach. Nie ma tu nic przełamującego, nie ma tu nic delikatnego, kwiatowego. Niby jest w bazie różowy pieprz, ale on nie będzie przełamywał, bo on będzie tylko niósł raczej ten zapach. Pewnie w jakimś tam stopniu może być wyczuwalny, ale wiecie, o co chodzi. Nie ma tu nawet bergamotki, która mogłaby w jakikolwiek sposób zapach poprowadzić w inną stronę. Wydaje mi się, że jest to po prostu jakaś wieczorowa kombinacja, jakiś wieczorowy pomysł. I mało tego, jeszcze Wam powiem, tak nie robię na ogół tego, ale tak Wam dzisiaj powiem, ten zapach nie podoba się prawie nikomu. On jest już dostępny i można go jakby oceniać, więc oceny są, że generalnie ten zapach jest znienawidzony. I co śmieszne, jest sporo osób, które uważa, że ten zapach Zan właśnie jest na lato. Ja? Nie wiem, w takim razie już się pogubiłam. Ale powiem Wam jeszcze o Nur. Jeżeli chodzi o Nur, nie podoba się. Ten to już w ogóle się nie podoba, naprawdę zapach. I też raczej jest, że jest na lato i na wiosnę. No ten bardziej mógłby być. W sumie jest drzewno-aromatyczny. No ale dobra, co komu się podoba. A jeżeli chodzi o mast, tak samo. Nie podoba się ludziom w większości i znowu jest oznaczony jako lato i wiosna. Nie rozumiem tych oznaczeń za bardzo. Nie wiem, w czym tu jest problem, że w ogóle tak jest oceniane, bo dla mnie to są ciężkie wszystkie zapachy i takie no, nie mające nic wspólnego ze świeżością, ale też nie każdy latem lubi tylko świeże zapachy nosić. Ja sobie z tego zdaję jak najbardziej sprawę. Słuchajcie, to było tyle na dzisiaj. Tyle nowości. Ja zapraszam Was na kolejne moje filmy. Mam nadzieję, że się fajnie bawiście i bardzo Was proszę o komentarze pod tym filmem. Wspieracie mnie wtedy. No jeżeli się nie udzielacie, to YouTube nie poleca moich filmów. Także dziękuję bardzo i pa!